taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you are not as tough as Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. As you fade away. I think I need help, I'm going through
fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing. Cześć, witam wszystkich, witam świątecznie. Cześć Anna B, witaj Wanda, Fifi, cześć Romek, cześć, witam Cię kolego. Także dzisiaj nie było niespodzianek, dzisiaj się odbywa się zgodnie z planem. No i jak pojedzeni, jak tam pierwszy dzień świąt u Was, moi drodzy? Mam nadzieję, że mnie słychać. O, cześć Maksiu, witam Cię serdecznie kolego, cześć. Wszystko gra, dobra. Także jeszcze raz sorry za zeszły tydzień, moi drodzy, że mnie nie było, no ale mówię, no czasami tak jest. Krzysztof, cześć, witam Cię, witam. Cześć Bogdan. Cześć Grzegorz, witamy. Ale przyznam się Wam, że myślałem, że dzisiaj będzie słabiutko z frekwencją ze względu na święta, także no jestem miło zaskoczony. Cześć Elu, witam serdecznie, cześć.
Bogdan, też tak się zastanawiałem, co dzisiaj na tapetę wrzucić. No, taki dzień lajtowy, świąteczny, może dzisiaj tak lajtowo, świątecznie też sobie pogadamy. Bo nie wiem, czy będziemy... No Wanda, przepraszam, kurczę, tam mi tak wyskoczyło, siła wyższa była, no. Także no, mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy z mojej strony. No ale, no tak, tylko ja mówię, ja dzisiaj tak tego live'a odpalałem, w sumie mało o nim mówiłem, że będzie, tak liczyłem się z tym, że że są święta, także że będzie słabiutko z frekwencją, bo to normalne, że tam każdy chce z rodziną. No fakt, Maksiu, no tutaj święta świętami, live'em też, prawda. Cześć Jarosław, na wieki wieków, ojcze Jarosławie. No myślę, że tak, Krzysztof, że dzisiaj, zresztą zawsze tu jest humorystycznie, to jest inna sprawa. Ale nie wiem, czy dzisiaj tam się polityką paprać, czy coś poruszać z polityki, bo no ja za wami, Anna, też, no nie ukrywam. Jednak już powiem wam, że to w taki stały element mojego życia weszły te live'y. Także tu jest już no, w domu też wszyscy ustawieni. Niedziela 18, to musi być live i koniec, kropka. Mnie nie ma przez 2-3 godzinki. Jarku, nie tylko poświęcone, ale i pomalowane, także... Chcesz zobaczyć? No, Bogdan, nie wiem, który to gorszy nauk teraz jest. Jaj się nie robi. Właśnie w takie święta się jajo robi, jaja robi. Dzięki, Elu, wzajemnie, choć pewnie jak mnie znacie, ja świąt generalnie nie obchodzę, ale wolny dzień zawsze na coś pożytecznego wykorzystuję. A co z Senyszyn, bo ostatnie dni to ja nie miałem za bardzo czasu grzebać w internecie, szukać jakichś tam newsów, chociaż tam coś na poniedziałek, drugi dzień świąt, no może. Kurczę, nie wiem, chyba zrobię jutro wam jakiś filmik, nie? Katarzyna, dzięki, jeśli to do mnie. Moi drodzy, póki ja pamiętam, bo potem się rozgadamy i ja zapomnę, a myślę, że dość istotny komunikat mam dla was. No Maksiu, tutaj co prawda to prawda, tych jaj nie nadąży się wybierać, co przez rok politycy naprodukują. Oho, Jarek i Ela w komplecie, czyli będzie się działo. No, ale przejdźmy do rzeczy, bo mówiłem wam o live'ie 27, nie? Czy... Tak, chyba chrzestnym
Jarku, ja już dziadkiem jestem, nie tylko ojcem, także... Ale... Kurczę, wybijam się z rytmu. Co ja miałem mówić o przyszłotygodniowym live'ie? Bo miałem wam powiedzieć, czy będę robił, czy nie, bo jak wiecie, za tydzień mam urodzinki i tu uzależnione było od gości, że tak powiem, ale ustawiłem wszystko na sobotę, także niedzielę jestem do dyspozycji dla was. Live się odbędzie jak najbardziej. I mało tego, będę miał dla was prezenty. Tylko jeszcze nie wiem, jak to rozegrać. Może zrobię jakąś ankietę i wy zdecydujecie, bo będę miał dla was 10 niespodzianek, ale no wszystkich nie będę w stanie obdarować i tutaj nie wiem, jak to zrobić. Czy losowanie, czy tak, żeby no, było uczciwie. Ale to na przyszły live to jeszcze no tutaj trzeba szczegóły dograć, że tak powiem. No ale myślę, że nie wiem, jakieś losowanie albo coś w tym rodzaju. Zresztą może wy mi podpowiecie, jak to rozwiązać. Jarek, kolego sympatyczny, mój Mercedes jest nie do ruszenia. To jest moje i tylko moje. I tutaj nawet moja kobieta do niego nie wsiada. Także no, za wysoko poprzeczkę powiesiłeś. Zresztą ja bez mojego Mesia Grzesia to nie istnieje, także no nie ma szans najmniejszych. Wiesz, no niespodzianka niespodzianką, no ale nie szalejmy, nie? No ale powiedzcie, co tak myślicie, nie wiem, czy losowanie będzie takie ok w stosunku do wszystkich, bo no nie chciałbym, żeby ktoś, powiedzmy, nie wiem, był pokrzywdzony, czy może jakąś inną, na innych zasadach, to mam 10 sztuk tego, tak na początek, później to będzie też dostępne w innej, inaczej będzie można dostać. Na mszy? Kurde, Maksiu. No, nie wiem, chyba, że będziesz ty tą mszę odprawiał, bo kurde, no w kościele to mnie raczej nie zobaczysz. Pewnie Jarek by chętnie poszedł na mszę. Grzegorz, a odnośnie tego, co tutaj napisałeś, to powiem ci, że no, politycy przeróżne pomysły mają, ale mnie zawsze uczono, że trzeba mierzyć siły na zamiary, nie? No, Maksiu, jak z dala od kościoła, to nie widzę najmniejszych przeciwwskazań. A chętnie bym cię zobaczył, jak tą mszę byś odprawiał. Na to bym się pisał.
No tak, Krzysztof, wiem, no teraz zaskoczyłem, o co chodzi, no. Nie, tylko że ja loterii nie będę robił. No a jak pójdę siedzieć, to zawsze mi jakąś tam słoninkę i cebulkę wyślecie. Zresztą jak PiS wróci do władzy, to podejrzewam, że i tak pójdę siedzieć, także no powinienem się przygotowywać, ale póki mogę korzystać, to... Kurde, Maksiu, dałeś mi tutaj do myślenia, może tak zrobimy, że tutaj na live'ie za tydzień będziesz jako, nie wiem, ten live'owy pastor i będziesz tutaj mszę odprawiał, a my resztę będziemy tutaj wierni. To prawda, Anna, są tutaj zasłużeni, to prawda. Maksiu, u Romana to 24 na dobę ojciec Tadeusz leci, albo telewizja, albo Radio Maryja. Tylko tam Roman się nie przyznaje, ale Roman to tam do snu Tadzia słucha pewnie. Tak jak Jarek. Roman, ja nic nie mieszałem. Nie, ja akurat do częstotliwości reklam to nie mam wpływu, także no ale może YouTube daje mi na kolejnego Maybacha zarobić, także no, Romku, ale w internecie też ojciec inwestor jest, także chyba jeszcze nawet go więcej jest niż w normalnej telewizji. Dobra, z takim towarzystwem jak wasze to mogę siedzieć, to dla mnie nie ma problemu. A ja, Jarku, tak nie wiem, czy słyszałeś, ty mówisz, że ty się nie spodziewałeś live'a, a ja się nie spodziewałem, że taka frekwencja dzisiaj będzie. No, też mi się tak właśnie, Krzysztof, wydaje, że to chyba będzie najuczciwsze, bo to jest taki, no, żeby nikogo, nie wiem, nie wyróżniać czy coś, no, ślepy los niech trafi, co ma być, to będzie i o, Maksiu, w Kolegium Human to ty w 2 dni załatwisz, nie w tydzień. I to na biskupa. Witaj, Elżbieta, witamy serdecznie. No widzisz, Elżbieta, kurczę, tutaj byłaś pewna w zeszłym tygodniu, że będzie, a nie było. Dzisiaj byłaś pewna, że nie będzie, a jest. Życie pełne niespodzianek. Anna, bo tutaj na tym czacie potwierdza się takie stare powiedzenie, że nie liczy się ilość, ale jakość. I jakościowo to tutaj mamy prima sort. Oj tam, Maksiu, nie wolno, nie wolno, wszystko wolno.
Tylko zależy, jak zasobny w gotówkę jesteś, ale wolno wszystko. Oj, Nika, to ty chcesz wszystkie jajka skontrolować? No to mogłoby być ciekawe, powiem ci. Witaj, witaj. No Maksiu, jakbyś się do tego urodził, nie inaczej. No kurczę, wielebny Max, ojciec Max, biskup Max, no kurczę, jaki tytuł by ci nie dać, ci pasuje. Urodziłeś się do tego tytułu. To ty się marnujesz na tych hokejach, tych sportach, ty powinieneś w jakichś purpurach chodzić. Jarek, jak ty się za paniami cały czas oglądasz tutaj na tym czacie, to jak ty mogłeś Maxa zauważyć? Cześć, witam cię WTS 2025. No WTS. Elżbieta, no to kurczak przesadziłaś z jajkami, to trzeba było z umiarem, stopniowo, no przyjemności trzeba sobie dawkować, a nie tak na hura. Maksiu, nie wiem, czy Jarek, no wiesz, z tą propozycją do spowiedzi mu się spodoba, bo no to Jarek lubi, wiesz, wyspowiadać każdego i zbierać informacje. A, Nika, tu mam coś dla ciebie też. Za tydzień, o ile będziesz, to dostaniesz ode mnie prezent. Ale dopiero za tydzień. Taki specjalnie dla ciebie mam coś. Także za tydzień będę taki dobry wujek. No Nika, ja już mówiłem, że ja tu już na kolejnego Maybacha z reklam zbieram. Cześć Anatol, witamy cię serdecznie. Wesołych, zdrowych. No, myślę, że coś lepszego, Jarku, dla Niki mam. No, mam nadzieję, że się ucieszy. Nie wiem, jakby tak Jarek chciał się spowiadać ze wszystkiego Maksiowi. Nie wiem, czy Maksio by to był w stanie unieść. No to Nika, jak będziesz, no to za tydzień, no. Bo się jeszcze wygadam i zepsuję. A to jak nie lubisz, to nie było tematu. Jak nie lubisz niespodzianek, to nie ma tematu. Odwołuję. WTS, no pozdrawiamy. Nie, ja
Ja generalnie rzecz biorąc świąt nie obchodzę, traktuję to jak po prostu wolny dzień. Ale nie obchodzę czegoś takiego jak święta generalnie. No widzę, Maksiu, że poważnie się bierzesz za tą rolę biskupa tutaj, także kiedy to we wtorek, bo poniedziałek jest wolny, we wtorek do Kolegium Human papiery dostać i no nie ma zmiłuj. O, Maksiu, to ty musisz na to poważnie wziąć. Widzisz, tu już Wanda chce się wyspowiadać, to tutaj ci się interes rozkręca. Także chyba trafiłeś w dziesiątkę. A to Elżbieta, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. To widzę, że ty praktycznie równo tydzień przede mną urodziny obchodzisz. Ale Elżbieta, tak mówiłem, bo ja tu do Niki mówiłem, że prezent, ale będę miał też 10 prezentów dla was. Tylko mówię, że to jest kwestia, jak to rozegrać, żeby nikogo nie skrzywdzić. Także być może i ty trafisz na prezent. Dobra, Nika, to mamy ugadane. No, Maksiu, co to jest wtorek, środa i masz biskupa, no. A potem wiesz, po 2 tygodniach czy po miesiącu może i nawet na papieża będziesz mógł. Albo jakieś stanowisko ci stworzą wyższe nawet niż u papieża. O, to chyba druga z Krakowa. Kurczę, to tutaj blisko wszystko. Znaczy, widzę, osoby są blisko. Wrocław, Kraków, w sumie to niedaleko. A proszę, Elżbieta, proszę bardzo. Jakbym mógł, dałbym ci kwiatka, no ale... No to masz chociaż wirtualnego. To nie to samo co prawdziwy, ale co tam. Kurczę, Maksiu, ja się chyba normalnie nawrócę na twoją wiarę. Nie wiem,
Nie wiem jaka to będzie wiara, ale już mi się zaczyna podobać, także piszę się na to. Nie wiem, gdzie mam coś podpisać. No, Elżbieta, jak mówię, no niby wirtualny, ale naprawdę szczery kwiatek, także jakbym miał możliwość, dałbym ci z przyjemnością prawdziwego. No ja jeszcze, Jarku, na kawę mam chwilę czasu, bo ja dosłownie przed odpaleniem live'a kawę dopijałem, także no często piję, ale nieco pół godziny, także ja jeszcze poczekam chwilkę. No ale widzę, trzymasz rękę na pulsie. Oj, Roman, piwo, tam piwo od razu. Piwo to se po mszy się napijesz. Cześć Mirosław, witamy Cię serdecznie i cóż, no oby się Twoje życzenia spełniły. Sportowa sutanna krótka. No nie mów, że będziesz, Maksiu, miał sutannę mini. No raczej nie, bo jak tam by klejnoty zaczęły wyłazić spod niej, to by tak trochę słabo, no. Dobre, Krzysztof, no. Wiesz, po nich się można wszystkiego spodziewać. Tu ja bym się wcale nie zdziwił, jakby tak było. Jeszcze podejrzewam, że tam jeszcze ma na rozwiązanie umowy z 3 miesiące po zamieszkaniu. Nie, Paul pewnie z rodzinką siedzi, bo Paul chyba na święta przyjeżdżał. Znaczy przyjeżdżał na pewno tutaj, tylko nie wiem, czy do świąt zostawał, ale podejrzewam, że z rodzinką siedzi. No Maksiu, jak na Kolegium Human dostaniesz tego biskupa, będziesz musiał nick zmienić. Biskup Maksiu no, musi być. No Elżbieta, też za to trzymam kciuki. I tak jak dostałem szampana właśnie od Paula, to go trzymam właśnie specjalnie na tą okazję, gdzie jak Trzaskowski wygra wybory, tutaj na live go otwieram. Co, Wanda, ale co to tam dla Maksia, tam cena? Cena się nie liczy, cel się liczy. A cel uświęca środki. A kasa się potem zwróci.
Nie, no skąd? Ja i cały szampan, Jarku, oszalałeś. Ja tam lampeczkę wypiję, to jest malutki, ale francuski, oryginalny. Nie byle co, to jest górna półka. To jest lepszy sort, kolego, także. No, tylko musi, kurde, Trzaskowski wygrać, bo inaczej to lipa. No, Anatol, kurde, jak wszyscy na Trzaskowskiego, jak jedna banda atakuje, to, no ale myślę, że da radę. No, podejrzewam, że jakby Duduś nie chciał się wyprowadzić, to naród by mu bardzo chętnie pomógł z przeprowadzką. Max, ale to jest na wyjątkową okazję, no wino mszalne, no w sumie szampan to niby też jest wino, nie? Nie, chociaż szampan to jest szampan, a reszta to są wina musujące czy gazujące, jakoś tak. No ale ja, jak zapowiedziałem, 10 lat czekam na właściwego prezydenta, także no wybacz tu ojcze biskupie, tak? Chyba tak, ojcze biskupie, wybacz, że zgrzeszyłem lub że zgrzeszę, ale zachowam się jak burżuj i napiję się francuskiego szampana już w maju, mam nadzieję. No Elżbieta, wydaje mi się, że zobacz, pisowcy przez ponad rok nie mogą się pogodzić z przegraną. Ty uważasz, że się pogodzą z przegraną Dudy, czy tam, znaczy nie Dudy, Nawrockiego, czy tego? Też oczywiście, że się nie pogodzą. I tutaj bym się wcale nie zdziwił. No dokładnie, Nika, taki typowy bonjour. A ja wam pokazywałem tego szampana, co dostałem od Paula? Jarku, te gęby pisowskie, jakby Trzaskowski wygrał, im już do reszty wykrzywi, że będą się uśmiechali dupą. Bo oni tego naprawdę, oni się tak zaplują jadem, że... Jak nie możesz mnie, Mirosław, znaleźć na YouTubie? Przecież wpisz Zbyszek G i powinno być. No, ja już niejednokrotnie, Nika, zaznaczałem, na kogo będę głosować, także... Roman Kaczyński i tak już ledwo zipie, ja już podejrzewam, że on jest podmieniany jak Breżniew kiedyś był. Ela, oby się twoje słowa były prorocze, bo też za to trzymam kciuki i bardzo na to liczę. Alleluja, Maksiu, chwalmy Pana. Zaprawdę powiadam Ci, że to święte słowa. Poczekajcie, pochwalę, jak się dostanę do niego, bo mam go za tą zieloną kotardką. Jak się do niego dostanę, bo u mnie na półeczce z tyłu jest, żeby nikogo w domu nie kusiło, on u mnie jest. I zaraz wam go pokażę. Cześć Adam, witam. Mam, pochwalę wam się.
Mam nadzieję, że włamu na chatę nie będę miał. Patrzcie. A co? Czeka właśnie do maja. Mam nadzieję, że YouTube tego nie podciągnie jak reklama alkoholu. To nie było lokowanie produktu w każdym bądź razie, to od razu tu mówię, drogi YouTubie. Elżbieta, nawet niech będą 2 tury, ale wygrać musi. I czy w pierwszej, czy w drugiej, czy nawet w trzeciej, ale wygrać musi. No tak, ty już, Jarek, odnotowałeś, nie? No widzisz, ma się reklamy, żyje się ponad stan, nie? Ma się szampana. No, podejrzewam, że jakbym wypił całego, to nie wiem, co by ze mną było, bo nie pijąc w ogóle, chociaż kiedyś potrafiłem sobie tam chlapnąć, nie? Ale teraz to pewnie tak, no. Szampan uderza w głowę, jakby nie patrzeć. Ale nie, poważnie, tak mówiłem, trzymam go do maja i jak Trzaskowski wygrywa, tutaj z wami go otwieram. Tak, Elżbieta, nie ma się kaca po szampanie pod warunkiem, że się nie miesza z czym innym, nie? Adam, to powinien być już dawno Kaczafiego koniec i może się w końcu kiedyś doczekamy, że no, ta zorganizowana grupa przestępcza się rozpadnie. Tylko no, w naturze, w przyrodzie jest coś takiego, że no, natura nie lubi próżni i na to miejsce wejdą jakieś inne oszołomy, no tak jak na przykład Konfederacja, nie? To też, Maksiu, po pijaku robiłeś różne dziwne rzeczy? Ja powiem wam, ja ostatnio szampana nie, na Sylwestra wypiłem w lampeczce dosłownie tyle. To moje było ostatnie picie w zeszłym i w tym roku. Ale nie po tym, bo to jest mała buteleczka, Maksiu, tego szampana, także dałbyś radę. No Grzegorz, zobaczymy. No. Super, Mirosław. No ale nawet nie wiedziałem, że aż tak ciężko mnie znaleźć na YouTubie, no. Adam, ja nie wiem, czy wiesz, ale ja generalnie rzecz biorąc nie piję. Nie piję, nawet piwa nie piję. I cieszyć się bym też się cieszył i będę się cieszył, jak Trzaskowski wygra, i nie, ale to jest symboliczne, bo ten szampan dostałem od Paula, czyli od człowieka, który ze mną jest niemal od początku tu na tym kanale. I to jest po prostu taki symbol, to nie to, że ja muszę się szampana napić, żeby
żeby to świętować. Nie, gdybym ja tego szampana nie dostał, to bym świętował po prostu tak jak zawsze wszystko świętuję. No a to, że to jest od Paula, od jednego z was, od jednego z nas, to po prostu z wami się go napiję. No ty, Maksiu, dobry jesteś. No, Elżbieta, tutaj to dosłownie idealnie ubrałaś polityków. Bo takich mamy, no niestety, polityków w naszym kraju. To znaczy, Grzegorz, prawda jest taka, że jakby pisowcy wrócili do władzy, przepraszam, jakby pisowcy wrócili do władzy, na pewno by tak się nie piórali, jak się pióra z tymi bandziorami koalicja. Bo podejrzewam, że w przeciągu pierwszych 3 miesięcy niemal wszyscy by już siedzieli w specjalnie wybudowanych łagrach. Elżbieta, ja też jestem tego zdania. Według mnie debata powinna być jedna debata przed samymi wyborami wszystkich kandydatów i druga debata podczas, powiedzmy, drugiej tury wyborów. I to powinny być jedyne 2 debaty według mnie, jakie powinny być w tej kampanii wyborczej. Tylko zwróćcie uwagę, że teraz ta cała nawet kampania wyborcza, czy te debaty, to co się odbywa, to nawet ciężko nazwać kampanią wyborczą, to jest taka mucka, taka ustawka kiboli. Ja to tak to widzę. To nic z kampanią wyborczą nie ma wspólnego. Mirosław Nowak, bardzo dziękuję. Podziękuj swojej małżonce. Bardzo miło, bardzo jej osobiście też dziękuję. Jak mnie słyszy, to pozdrawiam też. Także dzięki wielkie. Cześć Franklin, witamy Cię serdecznie. No Roman, to nie były debaty, to były ustawki polityczne i tym bardziej te w telewizji Republika, gdzie przywieźli autobusami kilku oszołomów z klubu Gazety Polskiej, oni to nazywali debatą, nie? Ja się wam powiem, mimo że Szymuś Hołownia w miarę tam na tej debacie wypadł, ale podpisując się pod tymi debatami, podając rękę im, to no ale Szymek to jest Szymek, Hołownia to jest Hołownia, on dla kariery myślę, że daleko by się był w stanie posunąć. Oj, Adam, to wszyscy by wyzdrowieli, to by wszyscy byli tak zdrowi, a nie wiem, z tydzień po wyborach, znaczy może nie tydzień, no miesiąc po wyborach, to podejrzewam, że Ziobro, jaki rak? Przecież ja nigdy raka nie miałem. O czym wy w ogóle mówicie? By coś takiego było. To propaganda Tuska, to przecież ja zawsze zdrowy
oka zdrowia by było. Dokładnie, Maksiu, to w ogóle to nawet nie powinno się nazywać debatą, bo no nie, no robią, potem się dziwią, że ludzie poważnie nie traktują polityków, poważnie nie traktują ich urzędów, ale jak można traktować poważnie, nie wiem, czy urząd prezydenta, czy polityków jednej czy drugiej partii, skoro oni sami tego urzędu, tych swoich stanowisk poważnie nie traktują. Elżbieta, tam wszyscy dali ciała, tam wszyscy, to jedno wielkie było nieporozumienie i ja nawet nie bronię tej organizowanej przez, chociaż jestem jak najbardziej za Trzaskowskim i będę, bo według mnie to jest najnormalniejszy jeszcze kandydat z nich wszystkich, ale no niepotrzebnie też tą szopkę z Telewizją Polską robili, że ta TVP organizowała to. Po co? Po cholerę. TVP powinna zorganizować debatę, owszem, tak jak powiedziałem, przed samymi wyborami, wszystkich zaprosić. Po co się miesza, po co się, nie wiem, zniża do tych samych standardów, co robił PiS. Chociaż do standardów pisowskich to ciężko się zniżyć, ale no też próbują, nie wiem, grać do tej politycznej bramki. No telewizja Polska, jak chce jakiś tam szacunek odzyskać, według mnie powinna w miarę daleko trzymać się od, nie wiem, stronniczej polityki. Mimo że ja tam telewizji nie oglądam ani jednej, ani drugiej, ani trzeciej, jedynie co zbieram materiały, to w internetach jakieś fragmenty wynajduję, ale no jak ta telewizja polska chce jakiś tam szacunek ludzi mieć, to musi no troszeczkę inaczej grać niż pisowcy grali. No Nika, ale u Szymka to jest normalne, no. Wiesz, ja podejrzewam, że Szymuś jakby na imprezie narzygał też, żeby robił awanturę, że ktoś mu krawat ubrudził, nie? Ale Ela, mi się wydaje, że Sikorski, według mnie, to Sikorski właśnie idealnie się nadaje na ministra spraw zagranicznych. No Maksiu, tego samego zdania jestem, że no komuś w jakimś tam stopniu trzeba zaufać i no ty nie wybierzesz, to wybiorą za ciebie. No, to jest stara taka zasada i no mam nadzieję, że będzie na pewno mam nadzieję, że będzie lepszym Trzaskowski prezydentem niż był Duda, znaczy tego akurat jestem pewien i każdy po kolei z tych kandydatów. Wanda, słyszałem o tym, ale mi się wydaje, znaczy no tam, że no ta telewizja nasza, polska cała, wspomaga. No, z jednej strony rozumiem, ale z drugiej strony nie powinna tego robić. Sami jechali na pisowców, że organizowała wybory prezydenckie Dudzie, wtedy za czasów PiS-u.
Teraz może w mniejszym stopniu, może bardziej zakamuflowanie, ale robi to samo z Trzaskowskim. No, nie wiem, czy nie, no, czemu nie może być jakoś fair play, chociaż w dzisiejszych czasach, w tej naszej polskiej dzisiejszej polityce, jeśli ktoś gra fair play, to ginie na starcie. No Ela tak, Sikorski by sobie nie pozwolił i na pewno by pozamiatał to, bo tym bardziej, że on ma cięty i trafny język. Kurczę, Mirosław, no nawet o tym nie wiedziałem, bo ja ci mówię, ja ostatnie dni, no, że tak powiem, kolokwialnie byłem naprawdę zarobiony i nie siedziałem, ale poważnie coś takiego się wydarzyło, że Matecki z aresztu nadawał? To teraz mnie zaskoczyłeś, powiem ci. Kurczę, aż będę musiał później tego poszukać, bo aż się wierzyć nie chcę, że coś takiego było. Maksiu, każdy kandydat, który nie jest propisowski, czy kandydat Konfederacji będzie lepszy, bo nie wiem, co by było gorsze, czy Mencen czy Nawrocki. No a jak już nie daj Boże, chociaż nie ma szans, ale różnie to bywa, Braun wygrał wybory prezydenckie, no to klękajcie narody. Grzegorz, no bo prezydent w Polsce nie ma jakichś tam wielkich funkcji, jakiegoś wpływu na politykę. No ale może dość mocno przeszkadzać, jak widać to po Dudzie i teraz obecnym rządzie. Jarku, no tutaj ci powiem, że ja muszę iść się zaraz napić. No jeszcze kawę nie, ale napić się jak najbardziej, papierosek później też. Także no zaraz malutką, króciutką przerwę zrobię, ale was oczywiście tutaj nie będę wyłączał, tylko ja zniknę. Elżbieta, tam już każdy był z polityków, nie tylko Sikorski, tak przetasowany, bo wielu polityków przechodziło z jednej do innej partii. Sikorski może na początku mu nie ufali, ale myślę, że no dając mu taki wysoki stołek jak minister spraw zagranicznych, to jakiś tam poziom zaufania jednak, mi się wydaje, ma. Co oni mają, kurczę, z tą Ruspubliką, że zamiast, nie wiem, przed aresztowaniem spędzać chwilę z rodziną, to idą do Ruspubliki, po wyjściu z paki, zamiast iść do rodziny, idą do Ruspubliki, życzenia nie wysyłają do rodziny, tylko do Ruspubliki. Co oni z tą Ruspubliką mają? No, Maksiu, mi się wydaje, że jak Polska, zanim trafi na, nie wiem, do normalności, to może nasze wnuki tego doczekają, bo my raczej wątpię, szczerze mówiąc, bo to z roku na rok, z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej póki co, a nie coraz lepiej.
Roman, dzisiaj trafiło na ciebie z reklamami. No, a jak będę mniej pracował, tu Jarek dobrze mówi, jak będę mniej pracował, będę mógł więcej robić filmów, będę mógł więcej czasu spędzać z wami. Także, no, Jarek, Roman, tutaj poświęć się dla sprawy i przyczyń się do tego, żebym mógł mniej pracować. Kurczę, nie załapałem twojej myśli, Franklin. Jakie kontrakty podpisane, bo nie bardzo, może coś przegapiłem. No ale Krzysztof, zobacz, no, klechy też nie mają rodzin, dzieci, a najwięcej w tym temacie mają do powiedzenia. Mirosław, nie wiem czemu tutaj ja nie mody te, znaczy tutaj nikt nie wyrzuca komentarzy, być może napisałeś coś, co YouTube'owi się nie spodobało, bo niektóre komentarze są automatycznie gdzieś tam w otchłani znikają i tutaj no nie tylko twoje, ale ja na to wpływu już niestety, kolego, nie mam. No Maksiu, i tutaj w dziesiątę trafiłeś. No Ela, ja ci powiem, że to fakt. Szmatecki bez swojego debilnego telefonika i hejtowania, no on tam musi katusze przechodzić niemiłosiernej. Zobaczcie, taki katolik, Polak, patriota walczący o Polskę musi siedzieć w areszcie. No ale zobaczcie, co się będzie działo, jak on wyjdzie, jak będzie opowiadał, jak był łamany kołem, jak był rozciągany na koniach, jak mu głowę na gilotynie ścinali, jak go gorącym żelazem przypalali. No w telewizji Republika zobaczcie, jakie będą opowieści, jak Szmatecki wyjdzie na wolność. Ja się dziwię, że jeszcze się Jakiemu do dupy nie dobrali. Przecież on też tam nieźle już, przecież też w swoim czasie nieźle namieszał. No widzisz, Nika, jak ja się dla ciebie poświęcam, a wiesz, jakie ja katusze przechodzę, jak ja muszę oglądać i wyłapywać te fragmenty z Republiki? Wiesz, ile mnie to kosztuje? Ty myślisz, że ja od czego mam takie siwe włosy? No na pewno nie z radości, że oglądam Republikę. No ale ja już to kiedyś wam zresztą mówiłem. Zobaczcie, moi drodzy, że my za komuny jako naród byliśmy no, wyjątkowo zjednoczeni. A zobaczcie, ta mała gnida, ten siewca ten siewca łupieżu Kaczyński, zobaczcie, jak potrafił skłócić naród. No, ważne, że doceniasz to, Nika. Dla mnie to w zupełności wystarcza.
Ela, nie zdawaj się tylko na mnie, bo no ja tylko jestem, wiesz, obiektywnym lewakiem, który nie lubi PiS-u. No musisz też brać źródła te prawdziwe polskie, patriotyczne, jak w Polsce 24, Telewizja Ruspublika, Telewizja Trwam. Tam są jedyne prawdziwe i obiektywne wiadomości. Maksiu, ja podejrzewam, że Nawrockiego Kaczyński by miał największą ochotę wykopać się z tej całej szopki prezydenckiej, tylko że no teraz już raz, że trochę za późno, a dwa, że za dużo już tam w niego włożyli. No ale Kaczyński, nie wiem czy mu, chociaż Kaczyńskiemu wszystko jego ludzie wybaczają. No ale moi drodzy, czas szybko leci, zobaczcie, już jest końcówka kwietnia, jeszcze trochę, maj i wybory. Krzysztof, ja nigdy jadem nie pluję, ja tylko ściągam z siebie ten pisowski jad, który na mnie plują i odrzucam im z powrotem, ale swojego jadu nie. No Grzegorz, tutaj ci powiem, że masz rację, bo tego Oskarka, no ja powiem wam, że nie mogę wyjść z podziwu, że tak młody człowiek, a już tak zdegenerowany, tak zakłamany. I dlaczego on to robi? Dla kasy, nie? Bo wątpię, żeby z przekonania, że on by wierzył w te bzdury, co mówi. No ale Ela, przecież Kaczafi, kurde, to wychowanek starych komunistów i ubeków jest on. Także no czego się dziwisz? To, co jego wyuczyli za młodo, on teraz to z powrotem próbuje wprowadzać, no. A właśnie, kawa. Widzisz, Romano, to już jakąś słabiutką kawkę przydałoby się zrobić. Co prawda, to prawda. I patrzcie, ja już prawie godzinę nie paliłem. Ja pierdzielę, no co to się ze mną dzieje? Przez was coraz mniej palę. I tutaj, Maksiu, zawsze będę u twego boku w tej walce, także choćby chmury srały, pisowcom nie odpuszczę. No to jedyny Krzysztof plus, że Kaczyński no nie ma i już na szczęście nie będzie miał potomstwa. Także no nie, no tak, wiesz, próbowałem, wiesz, być taki, no nie wiem, przysłużyć się dobru ojczyźnie i zachęcić kogoś do oglądania tych niezależnych, patriotycznych telewizji. No przecież to są domy wolnego słowa, Ela, no kurczę, jak możesz nie słuchać wiadomości z domów wolnego słowa i mam nadzieję, że tam już się na wóz transmisyjny dołożyłaś. Jakieś 10 000 wysłałaś, czy coś w tym rodzaju. Roman, bo z pisowcami nie można inaczej jak na ostro. Oni normalnego języka nie rozumieją. Do nich dopiero dociera, oni dopiero reagują, jak mówisz w ich języku.
No Jarku, słuszna uwaga. Przecież Kaczyński to nie jest żadna tajemnica, że to jest kryptogej i on lubi tych jajeczkami się świątecznie pobawić, nie? I nie tylko. Także no tak, ciężko, żeby dwóch panów sobie zrobiło dziecko. Dobrze, Elu, nie ma problemu. Jesteśmy, także na spokojnie. No, tutaj Nika słusznie zauważyłaś, bo jak Giertych jest wujem tego małego ujka, no to z tymi DNA to Maksiu może być różnie. A jak się okaże, że jesteśmy spokrewnieni z tym siewcą łupieżu, no wtedy, kurde, nie wiem, ja bym sobie chyba czerstwą bułką żyły otworzył. No widzisz, Ela, bo tu jest tak, jak masz reklamy w Polsacie, to możesz iść do sklepu na zakupy i wrócić i będzie ten, a tutaj masz przerwę na złapanie oddechu. Czyli oglądajcie reklamy, bo reklamy są bardzo pożyteczne. Boże, ja reklamuję reklamy. Nic nie będę pluł, nieładnie pluć tutaj przy ludziach, Nika, ale nie, tutaj mówicie mi o kawie, o papierosku, także idę robić kawkę, idę odwiedzić ustronne miejsce przemyśleń, rozważań i zaraz do Was wracam. Także rozmawiajcie sobie, planszy żadnej nie będę dawał. O, tu zostawię Wam tylko jakąś muzyczkę Wam włączę i za chwilę wracam. Mirosław to i tak szybko jak po trzecim pokoleniu, także no bądźmy dobrej myśli. Może my do tego nie doczekamy, ale wnuki naszych wnuków już będą żyć w normalnej Polsce. Dobra, zaraz wracam.
No, jestem, kawkę mam. Teraz pozwólcie, że sobie jeszcze odczytam, co pisaliście. Ale widzę, Nika, masz dobry humor dzisiaj. Roman, kurczę, a żebyś wiedział, kolego, że na następnego live'a na przerwie wam będę wrzucał z Radia Maryja fragmenty zamiast muzyki. Jak chcesz, mówisz i masz. Maksiu, ja dżem bardzo lubię, ale powiem ci, że już od wielu lat też słucham, nie wiem czy słyszałeś ten zespół Oberschließen. Bardzo, no mam fioła na ich punkcie i w aucie to praktycznie na okrągło leci. No nie wiem, ja już się, Roman, nastawiłem, kurczę, także wiesz, że jak mi coś wejdzie do głowy, to wytrwale dążę do tego, także tylko nie wiem, czy chcesz rozmowy niedokończone, czy może jakiś inny ciekawy program. Blade Loki też słuchałem kiedyś, także no. Maksiu, ja mam ich, znaczy zgrane, ale mam chyba ich wszystkie płyty, no mogę ich słuchać na okrętę. A to akurat mi pokazała moja kobieta, jeszcze jak tam w Gdańsku mieszkałem. Pokazała mi tam na YouTubie jeden z nich kawałek i po prostu no tak mi się zaszczepiły, że do dzisiaj ich po prostu no uwielbiam takie właśnie takie nutki, że tak ładnie powiem. Robert, oni bardzo podobną muzykę mają jak Rammstein. To jest taki, ja ich widzę tak jako polski Rammstein. Behemoth, Jarku, dla mnie już jest troszeczkę za ciężki. Podoba mi się ich stylizacja na koncertach, nie powiem, ale Behemoth, ten drag metal, czy jak to się tam nazywa, no już jest dla mnie trochę za ciężki. Krzysztof, dzięki za dzisiaj. Zapraszam Cię za tydzień. No i udanych reszty świąt.
Nika, masz grzech, bo nie masz umiaru w jedzeniu i piciu, będziesz się w piekle smażyć. No ale jak jeszcze możesz kciukiem ruszać, to nie jest jeszcze źle. Ja w sumie też jestem, powiem wam, obżarty, opity, ale mogę całymi palcami ruszać, nie tylko kciukiem. Oj, Franklin, dobrze, że na tym kanale to mówisz, bo jakbyś powiedział to na prawicowym jakimś kanale, to już by ciebie zlinczowali. No to nie jesteś Nika wymagająca. Trzymaj się, Krzysztof, i udanych reszty świąt. I tam naucz, że trzeba trzaskać, a nie nawrocić. No, Maksiu, kurczę, pewnie no, przede wszystkim biskupowi, no, no kto jak nie biskup? Kurczę. Przecież to od biskupa musimy brać przykład, prawda? Nika, nam już życia nie starczy, żeby po Kaczafim posprzątać. To będą musiały sprzątać jeszcze nasze dzieci i wnuki. 8 lat wpuścisz, takiego burdelu narobili na pokolenia. Maksiu, muszę ci się pochwalić. Tu jestem ile? Od listopada w Katowicach, ale wczoraj miałem zlecenie, kurczę, na Świętojańskiej. No powiem ci, że przeżyłem prawdziwą traumę. Chodzi o parkowanie, nie? I dostanie się tam. Także no możesz być ze mnie dumny, ale trafiłem no prawie idealnie. Tak mi się skojarzyło z Gdańską, kurczę, trochę starówką, żeby tam się dostać. Oj, Robert, ja podejrzewam, że w części Ukrainy może tam spokojnie święta spędzali, ale w części Putin pewnie parę niespodzianek wysłał im. Cześć Jarosław, witamy cię serdecznie. Dokładnie, Maksiu. Nie mamy wrogów w Niemczech czy w Zachodzie, my mamy wrogów w obecnej opozycji. To są więksi wrogowie niż jakiekolwiek Polska miała. Mirosław,
to, żeby Trzaskowski wygrał, powinni ludzie znowu pójść na wybory tak walnie, jak poszli na wybory parlamentarne. I w takiej ilości i tak głosować, jak podczas wyborów parlamentarnych. I myślę, że to jest chyba najlepsze, jak możemy pomóc, chociaż też powinniśmy wszędzie mówić, znaczy obnażać kłamstwa pisowców, bo oni już się nie mają czego doczepić, oni już każdego przejęzyczenia się czepiają Trzaskowskiego, żeby tylko go ośmieszyć. No, i to z tym powinniśmy też, z dezinformacją walczyć. Ela, no bo kurczę, no każdy, kto nie idzie zgodnie z linią partii Kaczyńskiego, nie jest Polakiem, jest zdrajcą, jest konfidentem, no. Żebyś ty wiedziała, ile ja już miałem. Ja już i byłem Arabem, już byłem Ruskim, już byłem Niemcem, już byłem zdrajcą. No kim ja już nie byłem. No, także to u pisowców jest normalne. No Jarku, też sobie tego życzę, tylko jak wiesz, złego diabli nie biorą. No tam, kurczę, Jarku, przydałby się wózek, bo taka robota większa była, a no z tymi torbami musiałem kawałek z buta przejść. No jak już, no Maksiu, nie inaczej, no kurczę, czekaj jeszcze trochę i zacznę gwarą śląską tylko mówić. No nie tak pod oknem Nika, ale kawałeczek ode mnie jest, a ja mam okno uchylone, bo jest strasznie ciepło. I tak, tam jest kawałek taki orlik, no. Także cały dzień, jak jest ciepło, to cały dzień. No, ale tak, powinien takie te stare zgredy, awanturę zrobić, jakieś petycje pisać, że mi pod oknem krzyczą i nie dają mi tutaj spokojnie żyć i żeby ten orlik zamknęli. Nie, ja tak poważnie przywykłem do tego, także już nie zwracam na to uwagi. Jarosław, świnie to będą krzyczeć, dopiero zaczną krzyczeć po przegranych wyborach prezydenckich. To będzie dopiero kwik. Franklin, ja zawsze wychodziłem z założenia, że to nie ludzie są źli z danego narodu, tylko politycy. Tak samo jeśli chodzi o religię. Nikt nie rodzi się zły naprawdę. To ludzie doprowadzają do tego, że potem społeczeństwo jest takie, a nie inne. No i tutaj Mirosław, bardzo dobrze mówisz, o konfie też nie powinniśmy zapominać, bo są też niebezpieczni i to chyba jest trafne określenie. A o tym to słyszałem, Wanda, że Alfons tam tą przysługę, że panienkę mu chciał nagrać.
na Lenika, że tak w święta to normalnie ateiści pomioty szatana kontratakują, powinni w kościele siedzieć, się modlić, a nie w piłkę grać. Jak tak można? O, witam Cię, Paul. I nie słuchaj Jarka, bo Jarek teraz to już tutaj zaczyna jak Nawrocki przekręcać, bo to on na Ciebie powiedział żabojat, a inni Cię bronili. Jarek, kurczę, nie idź tą drogą, nie idź tą drogą, Jarku. A dobrze, Paul, dobrze, Paul, pamiętałem, że Ty, znaczy jeszcze w Polsce jesteś, czy już wróciłeś do Francji? Maksiu, bo Jarek to już zaczyna takie teksty, wiesz, za dużo ogląda Republiki i on wie, jak to wszystko przeinaczać. Roman Braun już powinien dawno mieć problemy, bo on jest taki odważny, bo się zasłania tym immunitetem i uważa, że jest bezkarny i powinni mu ten immunitet odebrać i dla przykładu porządnie ukarać, bo dla mnie Braun zachowuje się jak zwykły tchórz za immunitetem się chowający, bo jakby miał jaja, by powiedział: zrzekam się immunitetu i wtedy niech pokaże, co potrafi. Ale jak każdy tchórz schowa się za immunitetem i pokazuje niby, jaki chojrak wielki jest. A on nie jest chojrakiem, on jest po prostu głupcem i tchórzem. Ale no, ma swoich sympatyków, którzy mają klapki na oczach i uważają, że jaki on bohaterski jest. On by nie był taki bohaterski, gdyby nie miał immunitetu. No to Paul, wracaj, bo teraz już jest bardzo ciepło. A właśnie, Paul, tutaj mamy nowego biskupa. Maksiu został biskupem nowej religii, także teraz, ojcze biskupie Maksymilianie, powinieneś się do niego zwracać. Tak, tak, Paul, z całą pewnością Jarek jak niczym bestia bronił twojego dobrego imienia. Bo Jarek działa mniej więcej tak jak pisowcy. Stwarzają problem, a potem z nim walczą. No, Jarosław, tak teoretycznie jest, ale jak widzisz, większość polityków uważa to jako nietykalność i przyzwolenie do robienia dosłownie wszystkiego.
No jest Nika tych głupio mądrych bardzo wiele, bo zresztą zauważcie, im większa patologia w tej polityce, tym się bardziej ujawniają ci ich fanatycy. Ja mam nadzieję, nie nadzieję, inaczej. Ja to widzę tak, że właśnie tacy politycy typu Brown czy inne oszołomy właśnie ośmielili takich różnych psycholi, którzy gdzieś tam spod kamienia powyłazili i teraz no, przyłączają się, bo mają, nie wiem, swojego przywódcę w tym stadzie baranów. Tak, Brown by Polskę po prostu oddał w jasyr Watykanowi. No tak, Roman, no Maksiu został tutaj tym kanałowym, to źle brzmi, no ale tego kanału biskupem. W środę zapowiedział, że idzie do Kolegium Human robić sobie biskupie papiery. Czy Franklin, są ludzie, którym już nic i nikt nie pomoże. To jest tak zwany beton. Dla nich już ratunku nie ma tutaj. W tej części to po prostu trzeba poczekać na wymianę pokoleń. No, Jarosław, ja palę. Ja wiecznie palę. O, Paul, tutaj dobrze powiedziane. Lepiej coś zrobić i żałować, niż nie zrobić i się zastanawiać, czy by się żałowało.
Nika, co ty tutaj za jakieś propagandę lewacką rozsiewasz? Jezus był Polakiem. Nawet jest w Biblii napisane, że przemawiał z Łodzi. No a Matka Boska też jest Polką z domu Kowalska. Także tutaj niesie jakiejś wrogiej propagandy. Elżbieta, to jak ty się tutaj między nami odnajdujesz, jak jesteś normalna? Bo tutaj z nas to mało kto jest. Jarosław, no dla ojca Tadeusza najbardziej, bo on teraz jest w największej potrzebie. Zresztą ojciec Tadeusz kiedyś powiedział, że jak chcesz iść do nieba, to musisz tam na jego konto wpłacić, co mi się to hasło zresztą bardzo spodobało. Także wszystkie pieniążki, wszystkie oszczędności na szczytny cel dla ojca Tadzia Rydzyka. Elżbieta, moje słowa, z ust mi to wyciągnęłaś. A właśnie, jeszcze widzisz, Jarosław, jeszcze telewizja za rubliki potrzebuje na wóz transmisyjny. Jeszcze chyba tam z 2,5 miliona brakuje. To akurat przez te 1,5 miesiąca zaoszczędziłeś tyle, to możesz im tam dorzucić, żeby Dom Wolnego Słowa miał nowy wóz transmisyjny. No to tak samo, Robert, jak u mnie. Mój dziadek palił jak stary parowóz, a 98 lat przeżył w zdrowiu, także ja mam geny dobre, ja zawsze się śmieję, że jestem z tego pokolenia, co było na gnoju hodowane, także, a nie na nawozach sztucznych, także się całkiem dobrze trzyma, mam nadzieję. Mirosław, tylko że niektórych to i tak tego niczego nie nauczy. Cześć Grzegorz, witamy. Oj, Nika, tych Matek Boskich to my mamy w ilościach hurtowych. No, Matek Boskich to jest na pęczki. No, nawet jakbym tak dobrze poszukał, to co tak z biegu bym z 10 znalazł. A słyszałem to Wanda, że wysyła. No i tam też słyszałam, jakaś emerytka się wypowiadała, że też 1000 czy 1,5 Nawrockiemu wysyła co miesiąc. Także zobaczcie, okradali kurczę tych ludzi przez 8 lat i teraz, gdy już nie są przy korycie, okradają ich dalej, doją ich jak dojne krowy. No, coś Jarku w tym jest, chociaż no, w sumie zdrowy region, nie? No,
Paul, śmietanka od byka podobno ma dużo protein, nie? A proteinki są potrzebne, także nie wybredzać, nie wybredzać. Kurczę, Nika, ja cię chyba zatrudnię do robienia mi tutaj sloganów reklamowych, bo coraz bardziej mi się podobają te, które tutaj wrzucasz. Oj, Roman, tam tych jajogłowych to jest dużo więcej niż tylko Kowalski. No, Robert dla wielu to jest jedyne niby te właściwe źródło informacji. Często jak dyskutuję z pisowcami, to jako źródło mi właśnie podają telewizję Republika i uważają, że no nie ma nic bardziej obiektywnego niż telewizja Republika, także moja dyskusja z nimi w tym momencie się kończy. Jarku, jak nie pada, to Nika sobie leży na łóżku i gwiazdy ogląda. Także ma swoje plusy i minusy. Maksiu, ale Nika chce mieć dach nad głową, a nie dom. Także tutaj wiesz, punkt widzenia od punktu siedzenia. Mirosław, no nie zapomniałem, kurczę, że PiS nas okradał na miliardy i no tej kasy przynajmniej w większości już no niestety, ale nie odzyskamy. Paul, no ale ludzie czemu mają na wschodzie taką mentalność prorosyjską? No bo tam, wiecie, już mają w DNA w większości przypadków, byli pod zaborem rosyjskim i takim zostało.
A ten Tusk i Molo to już jest tak oklepane, oni też to mają już tak zakodowane, że wszystko co im jest nie na rękę, to bo Tusk na Molo był z Putinem. Ale zobaczcie, że pisowcom nie przeszkadza, że w swoim czasie Lech Kaczyński więcej razy spotkał się z Putinem jako prezydent niż Tusk jako premier z Putinem, ale nie. Najważniejsze, że Tusk się spotkał na Molo z Putinem. Grzegorz tam pij, nie pierdziel, masz święta, przecież nie musisz na czacie siedzieć, albo gdzieś tam niech sobie leci w tle, a ty się gośćmi zajmij i tymi trunkami. Wszystko można, Grzegorz, połączyć. Ja będę kończył jeszcze. Dzisiaj świątecznie dobijemy do 3 godzinek, jeszcze niecałą godzinkę i będę kończył. No, tu Grzegorz nie ma co się czaić, tu sami swoi są, także polewaj. No Elżbieta, to gratulacje, no kurczę, kobieto, to ty robisz bardzo duże postępy. Dobrze sobie radzisz. Wanda to jest lewacka propaganda. Kaczyński nigdy się z Putinem nie spotkał, to wszystko co widzisz tam to był Tusk. Marek, bo to, że się pisowski minister spotkał z Łagrowem, to no, Duda na szczycie bodajże ONZ chyba czy coś, to tam szampana pił z Putinem, ale pamiętaj, że najstraszniejsze jest to, że Tusk się spotkał na Molo z Putinem. Ale wszystko resztę się nie liczy. Bo co by się nie działo, to pamiętajcie, Tusk z Putinem na Molo. Wszystko reszta jest szczegół. Oj, Roman, przecież to by musiało trochę potrwać, zanim by tam w klawiaturę nie trafiał. To aż tak długo to tutaj nie będziemy. No, Paul, tego też mało kto pamięta, tak samo jak mało kto pamięta, że przez 1,5 roku Kaczyński spotykał się prywatnie z oficerem KGB, w rocznicę rewolucji październikowej był w ambasadzie rosyjskiej na imprezie, ale to wszystko jest nic. Ważne, że Tusk się spotkał z Putinem na Molo. I
co by Kaczyński czy inni nie robili w stronę ukłonów, w jakąś stronę Moskwy, to zawsze sprowadza się to do jednego, bo Tusk spotkał się na molo z Putinem. Oj, Nowa Polska, oby te twoje słowa były prorocze, bo już tu nieraz o tym mówiliśmy, że jakby pisowcy wrócili do władzy, to jesteśmy naprawdę i dosłownie w czarnej dupie. Tylko to jest, widzisz, Nowa Polska, my Polacy mamy taką mentalność, że bardzo ciężko uczymy się na własnych błędach i Polacy szybko się zniechęcają i może być tak, że tutaj się parę rzeczy nie podoba, co robi obecna koalicja i Polacy, to zagłosujemy na złość, na pisowców, bo podejrzewam, że część ludzi tak z takim podejściem żyje. Nika, a ja myślę, że jakbyś, kurde, to by był ciekawy widok nago w płetwach i w tych goglach. Nowa Polska o wielu rzeczach nie mówiąc, co są z Kaczyńskim związane, a taką tajemnicą Poliszynela jest. Tak samo nie mówią o tym, że jego kierowca, który tam któregoś kierowcę miał, to był jego kochankiem, nie? Także tam ktoś kiedyś na głos powiedział publicznie, jakaś znana osoba o tym, że Kaczyński jest gejem. Kaczyński zapowiedział, że założy mu sprawę, minęło lata. Kaczyński nie założył sprawy. A dlaczego? Bo by musiał udowodnić, że nie jest, nie? Oj, tam Roman, kurczę, czy to ważne, z czego się pije? Zależy, jaką ma się głowę, nie? Jak się ktoś zaprawiony w boju, to i szklanka nie jest straszna. A Grzegorz, i pewnie po pierwszym nie zakańczasz, nie? Syrena. No widzisz, Wanda, nie ma poparcia, ale ciekawe, skąd wziął 100 000 podpisów, nie? Tutaj co nikt tu też o tym się praktycznie nie mówi, a jest dość interesujące. A to, Jarku, jest jednak, bo ja nawet nie słyszałem, bo słyszałem, że Kaczyński tam miał sprawę komuś założyć właśnie o to, że nazwał Kaczyńskiego gejem, ale myślałem, że do tej sprawy nie doszło. Znaczy, Nowa Polska, ja jakiś spory czas temu o tym też zrobiłem materiał i to dość obszerny. Gdzieś tam w tych otchłaniach moich filmików na pewno to jest.
Bo to nie jest żadną tajemnicą, że Kaczyński jest ciepły po prostu. Tak jak Bochenek i inni. Przecież tam w tych niby prawicowych kręgach tam więcej tych gejów i dziwnych wynalazków jest niż w tych strasznych lewicowych kręgach. O kurczę, Mirosław, ale takiego żura to ja bym se zjadł, ci powiem. Teraz to mi smaka narobiłeś. No, Grzegorz znam mniej więcej z grubsza tam zasady picia, bo w sumie z pochodzenia urodziłem się na Mazurach, także wiem jak tam piją. Ale to ciekawe, że Piński ten proces toczy, ale kurde nie jest nagłaśniany, a powinien być. To powinno być transmitowane i chciałbym kurczę zobaczyć Kaczyńskiego zeznania, jak udowadnia, że nie jest gejem. Tak, Wanda, jest i jest patologia. Znaczy mam nawet gdzieś tą wypowiedź tego, a to chyba Konfiarz był sympatyk Konfederacji, który stwierdził właśnie, że w Warszawie jest 82% gejów i że w ogóle jest patologia. Nie potrafił powiedzieć jaka, ale jest. No Jarku, ja już kurczę, znaczy nie tyle diety, co ilości, ale ja już nie muszę pilnować, ja już mogę sobie jeść co chcę, tylko no ilości. Ilości, Jarku, ilości. Także tam uaktualnij bazę danych. Na razie linię trzymam cały czas, ale dobrze, że czuwasz nade mną i przypominasz, żebym nie przesadzał. No, Mencena, Robert Mencena to już telewizja putinowska chwaliła, także nie bez powodu. Tam byle kogo nie chwalą. O, Nowa Polska słyszałem, obiło mi się o uszy, zresztą nie tylko o tym, no mówię, ten Khatanek chyba, czy jak on tam ma, też gdzieś tam na zachodzie w gejowskich klubach bywał. Także ja ci powiem, że tych ciepłych w tej tak zwanej prawicy to tam jest pewnie od czorta i ciut ciut. No a kto najgłośniej krzyczy łapać złodzieja? Złodziej. Tak samo jest z gejami. Hitler miał jakieś tam dalekie korzenie żydowskie, tępił Żydów, nie? No, Kaczyński jest ciotą, bo albo inaczej, no nie mogę mówić brzydko, jest częścią od roweru i tępi części od roweru, nie? No tak, że
im bardziej jadą na jakieś tam, powiedzmy, na gejów czy tego, tym ten, kto bardziej jedzie, to jest wiadomo, że sam nim jest, żeby no, najlepiej zakrzyczeć to, kim samemu się jest. No, Mirosław, no kuźwa, no każdy ma swoje fetysze, nie? Macierewicz lubi nieogolone nogi, no widocznie go to rajcuje, no. Ja już tam nie chcę się zagłębiać w szczegóły, co robi z tymi nieowłosionymi nogami, ale nie, dobra, bo mi się cofka zaraz zbierze, jak se pomyślę. No ja w każdym bądź razie do gustu Antoniego bym nie trafił, bo mam no, bardzo słabo, znikomo zarośnięte nogi, także tutaj się nie obawiam zalotów Antoniego. Nowa Polska, ja już kiedyś mówiłem, pisowcy mają taką mentalność chłopa pańszczyźnianego, gdzie tam ich pan lał po pysku, oni się dalej kłaniali w pas i pisowiec ma dokładnie to samo. PiS ich tam dymał jak burę suczki za przeproszeniem, ale pisowcy no taki syndrom sztokholmski mają. Oni już po prostu są zakochani w swoim oprawcy. Marek, ja ci powiem tak, dla mnie jeśli, nie wiem, się nie dobiera żaden dorosły do dzieci, znaczy chodzi o dorosłe osoby, jeśli jedna osoba dorosła śpi z drugą dorosłą osobą, mi to koło pędzla lata, bo to jest ich życie i ja im się do łóżka zaglądać nie będę. No rzecz jasna, jeśli jakiś dojrzały, dorosła osoba zabiera się za dziecko, wtedy to trzeba tępić, ale jeśli, nie wiem, babka chce spać z babką, facet z facetem, co mi do tego? Nie moje życie, ja za nich życia nie przeżyję. Skoro ich to rajcuje, bawi. No Janika tutaj specjalnie próbuje przeoczać te teksty o żarciu, tak bezczelnie, bo powiem ci, że no tutaj Jarek mnie napomniał, że ja muszę mieć umiar w jedzeniu i piciu. A ja się naczytam, nasłucham i smaka. Już mi tutaj parę łobuzów smaka rozrobiło na żurek z białą kiełbachą i co ja mam teraz biedny zrobić? Teraz mi to siedzi gdzieś z tyłu głowy. Ale powiem wam, że coś tu zauważyłem. Dzisiaj ani słowa nie było, specjalnie tak obserwowałem, ani słowa nie było o pierogach ze strony Jarka. Czyżby Jarek zapomniał, czy już po prostu te pierogi zostały ulepione? Jarku, coś wiesz na ten temat?
Robert, ja to od początku mówię, że powinni to rozliczać i nie powinni się tak piórać jak do tej pory. I tutaj też mówię, że może jak będzie Trzaskowski prezydent, jak Duda nie będzie już mącił, czy tam uniewinniał jednego po drugim, być może to bardziej ruszy z kopyta. I moim zdaniem też dlatego pisowcy chcą Nawrockiego wcisnąć na urząd prezydenta, żeby po prostu hurtowo uniewinniał tych złodziei, tych degeneratów pisowskich. I po to głównie między innymi jest wciskany Nawrocki na urząd prezydenta. Jarek, ty jak zawsze dyplomatycznie wyjdziesz z opresji. W święta nie lepimy pierogów. Dobre, dobrze, zaliczone. Nika, tutaj nie chodzi o to, żeby jeść. Jarkowi chodzi o to, żeby lepić te pierogi. Tu nie chodzi o jedzenie, ale o samą przyjemność lepienia pierogów. No też, Wanda, słyszałem, że już tam Kaczyński sporządził odpowiednią listę do ułaskawień. No ale mam nadzieję, że tą listą sobie będzie mógł swój zaupierzony tyłek podetrzeć. No Jarku, ciekawość to jest taka cholernie zaraźliwa sprawa, no a tutaj od kogo się tak z tą ciekawością zarażamy? Zgadnij. Nowopolska, bo jakby nie zapraszali, to by było, że dyskryminują ich i no to takie, wiesz, tylko jest tyle dobrze, że w miarę ich tam temperują z tymi zapędami, w miarę. A to chyba YouTube po złości robi, że Nawrockiego z życzeniami tutaj na tym, na tym live'ie wrzuca. To już jest świństwo świąteczne, powiem wam. Robert, no bo nie no, dobra, kurde, po co ja ruszałem ten temat pierogów, no. 2 godziny, 2,5 godziny był spokój, ja tylko rzuciłem, a Jarek już się Jarek już się z pierogami z powrotem rozkręcił.
Maksiu, no nie wiem, no, dla Nawrockiego to może by była przyjemność, także raczej mu tam nic do dupy nie życz, bo on by jeszcze krzyknął, a daj Boziu jak największego. No ale powiem Ci, Nika, że kurczę, no YouTube mógłby chociaż w święta odpuścić te złośliwości z Nawrockim tutaj na tym kanale. Nowa Polska, ja to mówię sarkastycznie i nie jest prawicą, oni są bardziej lewicą niż my lewicowcy. Także nie, jeśli ja mówię o prawicy jako PiS, no to zawsze to przyjmuj, że to jest z mojej strony po prostu sarkazm. Oj, tu Jarek chyba, Jarku, tu chyba nikt nie ma wątpliwości, żeby ślepił. Nika, bo jakbyś tak intensywnie prowadziła politykę międzynarodową w pokoju hotelowym, też by ci się wszystko myliło. Znaczy ja też uważam, jak Mirosław, że oni generalnie powinni zapraszać ich, ale od razu prostować ich kłamstwa, ich manipulacje, pokazywać, obnażać ich obłudę, zakłamanie. No Ela, ja podejrzewam, że Jarek też lubi pociumkać pierogia. Dobra, za daleko idę już, ale dobra, tutaj widzę, wchodzimy na niebezpieczne tematy. Tylko pamiętajcie, żeby nie przesadzić, bo YouTube mnie zrzuci ze stołeczka, jak przesadzimy. Dobre, Max. I weź tu się człowieku ogarnij w tym wszystkim, nie? Jeść, tarmosić, ciumkać, kurczę. No, Nika, nie będę się zagłębiał w szczegóły. Oj, Jarku, nie wyrobiłbym chyba już, kurde, z trzecim kanałem, już z dwoma ledwo daję radę.
Wanda, no granica przesady to coś, co YouTube nie akceptuje. Ja nie mówię o granicach przesady w realu, ale tutaj na YouTubie. Ale ty tak, Jarosław Łyżwa, to ty tak na serio 2 godziny zanim się zrobi ciemno? Czy jaja robisz sobie? No, póki co, Ela, tak, póki co wszystko w granicach normy, ale wiecie, że YouTube jest dość wyczulony na niektóre słowa, a raczej ich algorytmy. Zresztą to widać po komentarzach, że jakieś słowo nie takie napiszesz w komentarzu i ci się już nie wyświetli. Kurde, no Marek, teraz to ty pojechałeś po bandzie z tym farszem. Jarku, zresztą po co mam robić kanał kulinarny, jak doskonale tutaj to idzie. I można połączyć z innym lepieniem pierogów, także Anatol, faszerowane czy nadziewane pierogi? No to też chyba różnica jest. Znaczy, przyznam ci się, Jarosław, że też kiedyś tak miałem, też kiedyś potrafiłem w nocy wstać i iść do lodówki. No, ja już tego się oduczyłem w sumie. No, ale ja miałem taki metabolizm, że miałem wagę, jaką miałem, także no, musiałem z tym ostro walczyć. Ale też wiem, o czym mówisz, bo też tak miałem, że 2-3 razy w nocy się budziłem i se pęto kiełbachy brałem, zjadłem i dalej szłem spać. No, nie mów Nika, że nigdy nie próbowałaś pieroga z jajkiem i kiełbasą, bo nie uwierzę. Anatol, kurwa, krakowska sucha, parzona, kurwa. No, Ela, bo to o to chodzi, żeby lepić, a żeby nie było ulepione. Kurczę, Elżbieta, jakbym tak zrobił, to bym razem z tą kobietę z tą poduszką do lodówki przytargał, żeby otworzyć. Zresztą mam tyle narzędzi, żebym włam zrobił, jakby nie dało rady. Nie, to musiałem sam z sobą najpierw powalczyć.
Dobra, Nika, nie było pytania. No. No ale podejrzewam, że jesteś już na tyle dużą dziewczynką, że odpowiedź się sama nasuwa. No ale dobra, zmieńmy temat. Maksiu, i zasmażka do tego. Kurczę, no teraz to wymyśliłem. Nie no, kartacze są przednie, to jest fakt. Też bardzo lubię. Nika, bądź silna, nie poddawaj się. Walcz kobieto. Ale ja zrobię wyjątek i dzisiaj chyba też sobie coś dobrego jeszcze zjem. Nowa Polska, podejrzewam, że tak. Oni no, są wyjątkowo proruscy i dla mnie oni tak ruską onucą śmierdzą, że czuć to przez zatkany nos. Takie jest moje zdanie, że dlaczego Braun i ci inni chcą wyjść z Unii Europejskiej? Bo im bardziej jest do wschodu niż do zachodu i robią wszystko, żeby właśnie w tym kierunku Polskę wepchnąć, czyli z powrotem w objęcia mateczki Rasyi. Mirosław, ja rolatkę z kluskami śląskimi, modrą kapustkę w zeszłym tygodniu jadłem, także jeszcze czuję ten smak. Kurczę, Robert, patrz, teraz tak czytam, że ty szyb nie umyłeś. Ja pierdzielę. Ja się będę w piekle smażył. Ja też szyb nie umyłem. A Jezus na to wszystko patrzy i to zostało odnotowane. Kurczę, ja na święta okien nie umyłem. To już jest po mnie. To już specjalny kocioł dla mnie jest przygotowany. No, dobre pytanie, Nowa Polska. Dlaczego Braun nie jest aresztowany? No, nie może być aresztowany, bo ma immunitet, ale raczej pytanie, dlaczego prokuratura nie występuje o zdjęcie immunitetu dla niego? Bo powinna wystąpić o zdjęcie immunitetu temu oszołomowi i
wziąć się za niego, bo on jest tak, czuje się bezkarny, ponad prawem, że nie wiem, czy nawet Matecki tak się czuł. Jarek, ty grzeszniku, będziemy w jednym kotle się smażyć. Ale żeby na święta okien nie umyć, toż to przecież jest, no, grzech śmiertelny. Nika, i w tym momencie przestałem żałować, że nie umyłem okien. Jak ty do tego trio naszego dołączasz, będziemy w jednym kotle balować, także w grudniu okien też nie myję. A co, jak już mam iść siedzieć, być karany, to z rozmachem. Tak, Paul Matecki jest dokarmiany kiełbasą odbytniczo. Wanda Braun to powinien być przebadany psychiatrycznie i to w trybie pilnym. Zresztą jego zwolennicy podobnie. Oj, Wanda, ale jedno okno umyłaś, to już nie wiem, czy to już jest jakaś tam łagodząca opcja, także no nie wiem, czy dołączysz do tych, co nie umyli żadnego. Oj, Ela, no to jak ty umyłaś okna, no to nie będziesz w jednym kociołku z nami siedziała. Brejas, jakoś tak, Marek. Posłanka Bejas, pewnie znowu nazwisko przekręciłem, ale chyba coś koło tego. No, Jarosław, i to jest kurde pomysł, bo wtedy nie widać, czy są brudne, czy są czyste. Jest jakiś sposób. No, Roman, ja zawsze się tutaj mówiłem, kurde, zobaczcie, kandydat na kierowcę zawodowego musi przechodzić wszelkie badania psychiatryczne, psychotechniczne, a na gościa, który kieruje, współdecyduje o losach Polski, może każdy dosłownie świr się dostać, byle miał dobre gadane. No, Nika, tylko biała surowa, no parzona to nie, no kto by chciał, to może trochę boleć, nie, ale biała surowa jak najbardziej, no kurczę. No chyba, że wolisz krupnioka czarnego, nie, to wiesz, no kwestia gustu.
Oj, Nowa Polska, nie tylko Braun powinien być przebadany psychiatrycznie. Tam tych kandydatów sporo więcej by było. Maksiu, ja mówię, że Braun to jest po prostu zwykły tchórz. On takiego chojraka rżnie, bo tym immunitetem każdemu przed oczami macha na prawo i lewo. Ciekawe, czy on byłby taki bohaterski, jakby nie miał immunitetu. To by wtedy nie robił takich pokazówek, bo by się bał, że się mu do dupy dobiorą. Jest po prostu tchórzem, który się chowa za immunitetem. No Nika Matecki lubi to. No. No to tak, jak Ela, jak wykorzystałaś kogoś do umycia jednego okna, to tak, to zasługujesz na wspólny kociołek. No, Anatol Matecki, jak wyjdzie z tego aresztu, to już nie będzie robił tylko bo on już tam ma stałe rozwarcie jak psi pysk. No, Grzegorz, powiem Ci, że nie próbowałem, ale no biała tak, w sumie jakby to nie zabrzmiało, biała mi też najlepiej smakuje. Jarosław, a pokaż mi chociaż jednego niepopieprzonego w konfie. To będzie o wiele krócej. Znaczy, Marek, tutaj też prokuratura daje dupy, no bo przecież oni mogą wystąpić o zniesienie immunitetu i podejrzewam, że od tak by mu ten immunitet odebrali. Tylko nie wiem, czemu nikt nie występuje o odebranie mu immunitetu. Dobre, Jarosław, figurę gruszki. On już jak wygląda, jak gruszka łysaku. Dobra, kochani, cudownie się z wami przebywa, ale powolutku będę się z wami żegnał. No, z bólem serca, ale no, też muszę troszeczkę posiedzieć z kobietą. Także powoli z wami się żegnam. Wszystkim bardzo, ale to bardzo dziękuję za dzisiaj. Powiem wam, że nawet się nie spodziewałem, że tylu nas będzie i tak fajnie spędzę czas. Zresztą jak zawsze. Także już dzisiaj zapraszam was za tydzień
Za tydzień, tak jak wspomniałem, będzie tak trochę świątecznie, urodzinowo, bo powiem wam, że specjalnie zaprosiłem gości na sobotę, żeby w niedzielę z wami spędzić. No i nie wiem, może tam zerkajcie, podglądajcie, teraz posłuchajcie, bo teraz będą ogłoszenia towarzyskie. Tak na koniec, znaczy towarzyskie, parafialne. Już mi się pieprzy wszystko. Zaglądajcie tam na mój kanał, ja tam wrzucę, nie wiem, może jakąś sondę, jakoś coś muszę wymyśleć, bo mam dla was prezenty, które, tak jak powiedziałem, rozdam wam za tydzień, tylko muszę to rozegrać, jak to zrobić, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony, nie? Ale to pomyślę nad tym i dam wam znać tam w społeczności. Także nie przynudzam już. Jeszcze raz wielkie, ogromne dzięki. Życzę wam udanych reszty świąt. Smacznego jajeczka, jeszcze tam żureczku, kiełbaski, co tam sobie zamarzycie. Ja się postaram jutro zrobić jakiś materiał, bo i tak mam cały dzień wolny. Było naprawdę przednio dzisiaj, uśmiałem się, szczęka mnie trochę boli. Fajnie z wami się czas spędza i zawsze z żalem się żegnam. No ale cóż, trzeba wszystko jakoś pogodzić. Także trzymajcie się. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. I co? Dobrej nocy, udanego drugiego dnia świąt. Jeszcze raz dzięki. Trzymajcie się, moi drodzy. I cześć, no. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even
go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.